Dzień dobry Państwu, kłania się Bartłomiej Radziejewski, witając serdecznie w programie Pomówmy Realnie, w którym bez bzdur, bez clickbaitów mówimy o sprawach najważniejszych z osobistościami życia publicznego. Rośnie napięcie na linii Stany Zjednoczone-Indie, a ocieplają się z kolei stosunki tychże Indii pod wodzą premiera Modiego z Rosją i Chinami. Wielu jest zaskoczonych, zobaczymy, czy nasz dzisiejszy gość też. Przede wszystkim jednak będziemy chcieli porozmawiać o tym, z czego to wynika, co to oznacza i jakie niesie ze sobą konsekwencje. A o tym wszystkim porozmawiam z doktorem Krzysztofem Zalewskim, prezesem Instytutu Bojma, ekspertem do spraw międzynarodowych, członkiem Rady Programowej Nowej Konfederacji, specjalizującym się w szczególności w Indiach, chociaż jak się niedawno dowiedziałem, w przeszłości także w Bałkanach. Dzień dobry, Krzysztofie. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Tobie, Bartku. Miło mi z powodu zaproszenia. Wielu komentatorów było zaskoczonych kordialnością spotkania w kuluarach szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy, spotkania między premierem Modim a prezydentem Putinem i prezydentem przewodniczącym Xi, przywódcami Indii, Rosji i Chin. Czy Ty również, Krzysztofie, byłeś tym zaskoczonym? Częściowo tak i częściowo nie. Rzeczywiście Indie są mistrzem w takiej polityce balansowania swoich relacji z różnymi partnerami. Jai Shankar, minister spraw zagranicznych, zawsze mówi, że Indie nie mają żadnych problemów z niezależnym zupełnie zarządzaniem różnymi relacjami. Mogą być najlepszym przyjacielem wszystkich. Jeżeli chodzi o Rosję, to rzeczywiście nie było nigdy wątpliwości, że dla Indii jest to ważny partner, że to jest partner, który nie tylko dostarcza ważne surowce, ważne technologie, w tym wojskowe, ale też może służyć właściwie musi służyć jako niezbędny równowaga w Eurazji. I to było wiadomo od początku wojny. To, co mnie zaskoczyło, to jest tempo i zbliżenia z Chinami. Przypomnijmy, że jeszcze 5 lat temu był konflikt graniczny latem. Żołnierze patrolujący granicę faktyczną między Indiami i Chinami starli się na dużych wysokościach i choć wedle przepisów tam obowiązujących nie mieli broni, to w tych bójce na pałki i kamienie zginęło prawdopodobnie od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. No i trzeba sobie powiedzieć, że to jest oczywiście taka granica, która przebiega w górach głównie, ale na prawie 2500 kilometrach, a może nawet więcej, jest nieuregulowana. I wtedy już w 2020 roku powiało chłodem między Pekinem i Nowym Delhi. Indusi bardzo nerwowo zareagowali na te starcia, na przykład wyrzucili ze swojego rynku z dnia na dzień ponad 200 aplikacji chińskich. To znaczy, mówiąc tak w uproszczeniu, był TikTok w telefonie, TikToka tego nie można było ani update'ować, ani pobrać w sklepach indyjskich. Więc jeżeli chodzi o relacje z Rosją, to dla mnie zaskoczenia nie było. Natomiast jeżeli chodzi o zbliżenie z Chinami i te kordialne gesty i obietnice pogłębienia współpracy gospodarczej i zaangażowanie większe w Szanghajską Organizację Współpracy, no to już jest dla mnie dość duża niespodzianka. No właśnie, bo Indie jawią się od dłuższego czasu jako taka przeciwwaga dla Chin w Azji z perspektywy Stanów Zjednoczonych, prawda? Bardzo wiele przyjaznych gestów między Indiami a Stanami było w ostatnich latach. Były też poważne umowy inwestycyjne. Sporo się mówi o tak zwanym bawełnianym szlaku, ale jako alternatywie dla chińskiego jedwabnego szlaku. To wprawdzie w dużej mierze dopiero na papierze istnieje, ale przyszłość może być ciekawa. No i wobec rosnącej potęgi Chin i ich rozpychania się w Azji, Indie jawią się jako taka bardzo naturalna przeciwwaga. Co poszło nie tak, że lądujemy w kuluarach Szanghajskiej Organizacji Współpracy, gdzie Modi ściska się z Xi i wysyłają komunikaty o wzajemnej przyjaźni w stronę świata?
No i właśnie tutaj relacje są sprzeczne. Z tego, co mam na słuch w Indiach czy w Nowym Delhi, indyjscy koledzy skarżą się, że była umowa na stole handlowa między Stanami Zjednoczonymi i Indiami i że amerykańska delegacja w ostatniej chwili zaczęła zmieniać poszczególne zapisy, które wydawały się już umówione. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było, ponieważ wiemy z innych relacji, innych delegacji, które przyjeżdżały do Waszyngtonu. Mam nadzieję, że słucha nas również polska delegacja, która się do Waszyngtonu właśnie udaje, że w ostatniej chwili naprawdę może zmienić się prawie wszystko. Indusi zareagowali na taką sytuację bardzo nerwową. To wiązało się dla nich z utratą twarzy. Nie lubią jak nikt być stawiani w takiej sytuacji pod ścianą i częściowo to była taka reakcja na to, że nie czują się traktowani przez Stany Zjednoczone po partnersku. I przyznajmy, w retoryce obecnej administracji i trochę jest tak, że można mieć takie wrażenie, że Amerykanie myślą, no cóż, Indusi pokrzyczą, pogrymaszą, jak takie oni przecież nie mają żadnej alternatywy. No i w związku z tym druga jest jeszcze natomiast taka możliwość, której nie wykluczam, która była taka, że to zbliżenie chińsko-indyjskie i kolejne zakupy i pogłębianie współpracy z kolei rosyjsko-amerykańskiej było planowane od dłuższego czasu i że Amerykanie wykorzystali ten moment negocjacji handlowych do tego, żeby swoich partnerów, ale nie sojuszników, coraz bardziej docisnąć i że to był raczej amerykański ruch wyprzedzający, który miał raczej spowodować, żeby te ruchy, na które Indusi się decydowali, nieco wyprzedzić. Ale o co chodzi? Bo może powiedzmy najpierw, czy moim zdaniem przynajmniej, dlaczego do tego dochodzi. Z punktu widzenia Indii chodzi o poszerzenie palety swoich możliwości. To nie jest tak, że nagle Indie stają się zapalonym sinofilem i że nagle te stosunki Pekin-Delhi będą wspaniałe i kwitnące. Chodzi raczej o to, żeby je unormować i żeby tego konfliktu, który jest, który będzie i który jest naturalny między tymi dwoma azjatyckimi potęgami, żeby nie można było instrumentalizować tak, jak to robią, czy być może chciałyby robić Stany Zjednoczone, a nie jakiekolwiek inne mocarstwo. A więc za każdym razem, kiedy Indie zbliżają się do Stanów Zjednoczonych, jak to było na przykład 1,5 roku temu, jak była wizyta Modiego w Stanach Zjednoczonych właśnie i był oklaskiwany w obu izbach kongresu, to wszyscy pisali o wielkiej przyjaźni właściwie prawie w sojuszu amerykańsko-indyjskim. Jak teraz jest Modi na szczycie w Szanghajskiej Organizacji Współpracy, to teraz wszyscy mówią o tym, że jest wielkie budowa antyzachodniego bloku. No wydaje mi się, że ani to. Indie po prostu poszerzają za każdym razem, jak są w Stanach Zjednoczonych, poszerzają swoje pole manewru wobec Rosji i Chin i odwrotnie, jak są w Tianjin, czy w Pekinie, czy w Moskwie, poszerzają swoje pole manewru w stosunku do Zachodu. I to jest ich sposób na to, żeby bronić swojego idei autonomii strategicznej. To znaczy możemy współpracować z każdym, nie musimy współpracować z nikim. To chyba ma też bardzo konkretny taki aspekt, to znaczy w momencie, w którym Indie dostały bolesny cios od Stanów Zjednoczonych, no to chodzi o to, żeby pokazać, że to ma swoją cenę, tak, że Indie też mogą zrobić Ameryce przykrość poprzez pewne kontrolowane zbliżenie z Chinami i z Rosją. Oczywiście, nie? Masz zupełną rację. Pytanie jest właśnie, wydaje mi się, że teraz jest taka trochę wojna nerwów. W amerykańskich filmach akcji w latach 70. zwłaszcza była taka zawsze scena, jak dwie ciężarówki pędziły naprzeciwko siebie. Jest chicken game, kto pierwszy stchórzy i ruszy kierownicą tak, żeby ominąć nadjeżdżające z przeciwka auto.
No i trochę mamy taką sytuację teraz w stosunkach indyjsko-amerykańskich, kto pierwszy ustąpi. Ja wierzę w to, że za miesiąc, dwa uda się wynegocjować w końcu lepsze warunki handlu między Indiami i Ameryką. Przypomnijmy, że chodzi też oprócz kwestii takich geopolitycznych, w sensie rodzącego się układu nowego sił na świecie i w Azji w szczególności, ale też takie kwestie handlowe, praktyczne, to znaczy warunki tego, na jakich Indie kupują rosyjską ropę, w jaki sposób modernizują się indyjskie siły zbrojne, czy z pomocą Stanów Zjednoczonych, czy też Rosji, czy w końcu czy Indie jako wielki producent chociażby mleka i nabiału na świecie muszą przyjmować tańszą i konkurencyjną produkcję Stanów Zjednoczonych. I to jest, jeżeli w takich tradycyjnych rozmowach dyplomatycznych, bardziej jak może kiedyś były w Stanach Zjednoczonych prowadzone, to była jakaś hierarchia wartości między tymi różnymi celami. Ja mam wrażenie, nie jestem specjalistą od polityki amerykańskiej, ale coraz bardziej mam wrażenie, że tutaj ta hierarchia ważności różnych interesów w amerykańskiej polityce zagranicznej jest coraz mniej widoczna. Że czasami partykularne interesy chwilowe dość bezpośrednio dostają się na agendę tego, co mówi prezydent albo bliscy współpracownicy jego administracji i stąd są zawirowania, bo trzeba sobie powiedzieć, że Indusi, to słyszałem bezpośrednio z osoby, która była dość blisko tych negocjacji, że oni mieli wrażenie, że po pierwsze nie są traktowani podmiotowo, ale po drugie, że właściwie to, o co chodziło Amerykanom, cały czas się zmieniało. Że to nie było tak, że jest jakaś określona paleta celów, które się negocjuje, tylko że te negocjacje po prostu były dość chaotyczne, że mieli wrażenie, że co i raz pojawiały się nowe wątki, które wyskakiwały właściwie jak królik z kapelusza i nie zawsze łączyły się z tym, co było do tej pory negocjowane. W związku z tym to jest oczywiście taki poziom, że tak powiem, utraty twarzy i tego, że Indusi czują się po prostu traktowani nie po partnersku, a tego bardzo nie lubią. To jest jeden poziom. Ale chciałbym cofnąć się, jeżeli pozwolisz, o 2 stulecia, a właściwie o 3. Dobrze. W 1700 roku mniej więcej Chiny i Indie odpowiadały prawdopodobnie za połowę gospodarki światowej. Wedle takich zgrubnych oczywiście szacunków historyków ekonomii. Po tym, jak poszczególne państwa indyjskie zostały podporządkowane Brytyjczykom głównie, ale nie tylko, to na kontynencie po roku 1950 Indie, te okrojone oczywiście już mniejsze, już bez Pakistanu i bez Bangladeszu oczywiście, już odpowiadały tylko za 3 albo 4% światowego PKB w tym roku 1950. I my mamy, ze względu na nasze doświadczenia II wojny światowej, rozmawiamy 1 września, prawda, mieliśmy taki kolonializm brutalny, obu sowiecki i niemiecki przez 6 lat, który był egzekwowany brutalną siłą. Dlatego może nam trudniej zrozumieć doświadczenie indyjskie, które było realizowane poprzez zmuszanie poszczególnych księstw indyjskich, państw, do podpisywania niekorzystnych układów handlowych. W związku z tym, jeżeli jest taka sytuacja, w jakiej Indusi się znaleźli teraz z Stanami Zjednoczonymi, no to te dzwony, mówiąc symbolicznie, biją im w głowach, że tutaj dzieje się coś, znowu powtarza się historia, prawda? Że znowu się pojawiają układy handlowe, których my nie jesteśmy w stanie podpisać, ponieważ warunki handlu, terms of trade, znowu są tak wykrzywione, że my tylko na tym możemy stracić. W związku z tym wydaje mi się, że to jest ten powód, dla którego ta indyjska reakcja była tak ostra i dla którego premier Modi nie zdecydował się pójść na kolejne ustępstwa wobec Stanów Zjednoczonych.
A z kolei dla Stanów Zjednoczonych, to trzeba powiedzieć z drugiej strony, Indie są takim państwem, którego administracja amerykańska w handlu właściwie jest takim archetypem, że tak powiem, tego wszystkiego, czego nie lubią. To jest, czy właściwie indyjski na przykład przemysł, rolnictwo, tak? Jest subsydiowany, jest chroniony wysokimi cłami, wreszcie z dobrych powodów, bo tam po prostu dużo ludzi pracuje w rolnictwie i ten rynek trzeba chronić, żeby ta miejscowa produkcja rolnicza była konkurencyjna wewnętrznie. Ale te cła, które na przykład na mleko i nabiał nakładają Indusi, no są takie same, prawie 40% mniej więcej, od 40 do 60%, takie same jak Amerykanie nałożyli na produkty indyjskie. To może są z naszego punktu widzenia szczegóły, ale chciałem pokazać po prostu tą dynamikę tych rozmów i powody, dla których one się wysypały, mówiąc kolokwialnie, i dlaczego to było tak bolesne dla obu stron. Bo przypomnijmy, że w ciągu ostatnich 20 lat, 25, Indie i Stany Zjednoczone tak bardzo powolutku zbliżały się do siebie i wydawało się, że to partnerstwo jest trwałe. A tutaj taka niespodzianka, Tianjin i inne rzeczy. Właściwie sierpień w stosunkach indyjsko-amerykańskich na pewno przejdzie do historii tego roku jako okres, powiedziałbym, zlodowodzenia. Paradoksalnie, tak. Mówiliśmy tutaj o różnych wymiarach zaskoczenia związanego z tą sytuacją. Chyba najbardziej zaskakujące w tym wszystkim jest to, że to Indie są dzisiaj przez Stany Zjednoczone karane najbardziej oficjalnie z powodu handlu ropą, znaczy zakupowania rosyjskiej ropy i gazu, prawda? Bo Stany grożą od jakiegoś czasu, że jeżeli Rosja nie pójdzie po rozum do głowy i nie poczyni postępów w sprawie rozmów pokojowych, no to obłożą cłami wtórnymi tych, którzy kupują rosyjskie węglowodory. Indie, jak wiemy, prawie 20-krotnie zwiększyły w ostatnich 4 latach czy 5 latach import rosyjskich węglowodorów, korzystając też z okazji, jaką jest wojna. No ale dlaczego akurat Indie są najbardziej karane, gdy jest to najbliższy chyba Ameryce kraj spośród tych wszystkich, którzy zwiększyli zakupy rosyjskich węglowodorów? Prawdopodobnie dlatego, że Amerykanie i Rosjanie chcą dostarczać Indiom te same produkty. To znaczy, jeżeli popatrzymy na to, co sprzedaje Rosja Indiom, to są głównie w tej chwili węglowodory, ale historycznie to jest uzbrojenie i to jest energetyka jądrowa. No i Amerykanie właściwie chcieliby robić to samo, to znaczy sprzedają im też uzbrojeniem, też chcieliby wejść na indyjski rynek i budować w Indiach reaktory. No i też, jak wiadomo, różne koncerny wydobywcze Stanów Zjednoczonych też by chciały dostarczać Indiom ropę. Więc to jest paradoksalnie Stany Zjednoczone i Rosja tutaj są w takiej sytuacji doskonale konkurencyjnej. Gdybym był cynikiem, to bym powiedział, że na tym koniec, że po prostu jest to kwestia wykończenia konkurenta. Ale tutaj jest coś głębszego. To znaczy, wydaje mi się, że kwestia ropy jest tylko i wyłącznie pretekstem. Jest ważna, ale że to jest powiedzmy taki lewar na to, żeby wymusić na Indusach określone zachowanie. Bo przyjrzyjmy się z kolei tym, w jaki sposób Amerykanie myślą o świecie. Jest Ameryka, jest grupa państw, które są sojusznikami Stanów Zjednoczonych i są adwersarze. Właściwie nie ma nic pośrodku. Tak, znaczy to są takie 3 główne grupy. Państwo amerykańskie, sojusznicy, kilka kręgów bliskości tego sojuszu i adwersarze. I Stany Zjednoczone być może do tej pory historycznie mają trudność z takim partnerem, który chce zachować wobec nich autonomię. Zauważmy, że te stosunki amerykańsko i brytyjskie, i europejskie, i japońsko-amerykańskie, i amerykańsko-australijskie są naznaczone głęboką nierównowagą. Jeżeli jest partner, który nie chce sojuszu,
ponieważ uważa, że na tym suwaku sojuszu między uzależnieniem a wplątaniem się w wojnę, to Indie by traciły, bo bałyby się na przykład, że Stany Zjednoczone będą jako sojusznik chciały ich w takie wojny wplątać jak Afganistan albo Irak, nie daj Boże, albo wszystkie tego rodzaju awantury. No to dla Amerykanów wydaje mi się, że to jest sytuacja niewygodna i wielokrotnie zresztą o tym mówili publicznie generałowie, amerykańscy politycy, że Indie muszą wybrać między Chinami i USA. I konsekwentnie różni politycy indyjscy odpowiadali im, ale Indie już wybrały swoją stronę, tak? Już Indie nie Indie wybrały Indie. Indie już wybrały Indie, tak? I to dla Stanów Zjednoczonych konsekwentnie od 10 lat jest to problem. Nawet bawiłem się ostatnio takim, wyszukiwałem w BBC i w innych serwisach, ile razy Indie są nazwane sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. To prawie w każdym tekście. Jak tylko jest jakaś delegacja amerykańska w Indiach albo indyjska w Stanach, to w tych serwisach anglojęzycznych zawsze jest sformułowanie albo amerykański sojusznik, albo de facto amerykański sojusznik. I to jest tak jakby nie było takiej kategorii pojęciowej jako partner, w którym współpracujemy w pewnych granicach, a w pewnych granicach nie. I wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym Stany Zjednoczone bardzo poprzez swoje mapy mentalne, swoje przyzwyczajenia zarządzania różnymi relacjami, też bardzo ostro zagrały z Indiami i jesteśmy w takiej fazie, że właśnie widzimy, że Indie próbują swoją niezależność uzyskać. Czyli chciałbym uspokoić wszystkich tych, którzy myślą dzisiaj, że doszło do jakiegoś wielkiego zwrotu indyjskiego w stronę wschodu. Tak nie jest. Indie nie stały się państwem antyzachodnim z dnia na dzień. Indie, tak jak były zresztą od samego początku swojej niepodległości, są państwem wprawdzie nie zachodnim, ale też nie antyzachodnim. Są państwem, które po prostu funkcjonuje, stara się funkcjonować poza tymi blokami i stara się, tak jak kiedyś poza blokiem amerykańskim, poza blokiem sowieckim, tak i dzisiaj poza blokiem amerykańskim, poza blokiem chińskim, ale gwarantują sobie możliwość dyskusji z każdym. I to jest być może dlatego tak ciekawie jest przyglądać się Indiom, bo napisałeś świetną książkę o wielobiegunowości współczesnego świata i wydaje mi się, że to są właśnie takie ćwiczenia z wielobiegunowości. Tego, czy wielkie mocarstwa, takie jak Indie, biedne oczywiście, tak? Bo oczywiście w komentarzach pod naszym filmem, do czego oczywiście zachęcamy, będą komentarze, że ktoś był w Indiach i widział, że tam ludzie są biedni. No, to prawda, oczywiście Indusi są biedni, tylko jest ich na tyle dużo, że nawet jeżeli nie są najbogatsi, to stanowią siłę, która jednak się rozwija, która ma swój impet gospodarczy, no i ma swoje ambicje i swoją też klasę polityczną, która jest mocno zdeterminowana do tego, żeby więcej nie podpisywać takich układów handlowych, które w przeszłości już im zrobiły dużą krzywdę. No tak, i nadmieńmy też, że stać ich na loty na Księżyc, stać ich na utrzymywanie jednej z największych armii konwencjonalnych świata, na posiadanie broni atomowej, no i jeszcze parę innych rzeczy. Ale uspokajające dałeś komunikaty na początku i teraz w trakcie tej ostatniej wypowiedzi dotyczące tego kursu Indii, że będzie raczej stabilny i to jest takie taktyczne lewarowanie. Ale zastanówmy się, czy Ameryka nie może tego, kolokwialnie mówiąc, sknocić, tak? Bo widzimy, z jaką gracją nieraz Donald Trump postępuje na arenie międzynarodowej i jego ekipa i widzimy, jak ostro właśnie w ostatnim czasie zagrali wobec Indii. Czy to nie może być tak, że po prostu dyplomacja amerykańska zagalopuje się w tym dociskaniu Indii i w tym sposobem spowoduje dużo więcej takich taktycznych ruchów, które przełożą się jednak na dużą różnicę w polityce zagranicznej i z której będziemy z pewnością bylibyśmy niezadowoleni, no bo utrata czy osłabienie choćby więzi z tak ważnym graczem jak Indie byłoby bolesną ceną dla Zachodu.
Oczywiście zawsze można szarżować i tylko zakładam za Mearsheimerem, że jednak większość graczy w polityce międzynarodowej jest jednak racjonalna. I w takim sensie, że nawet jeżeli w pewnym momencie popełnia się błędy, to jest jakiś mechanizm korekty tych błędów. I zresztą taka racjonalność, o której mówię, już jest zaszyta w samych decyzjach prezydenta Trumpa. No bo my mówimy wielkim drukiem, prezydent Trump mówi 50% ceł na Indię. No i to prawda. Tylko że później jest gwiazdka, jak w każdej umowie jest napisane, ale nie dotyczy szczepionek i elektroniki. Bo bez tych lekarstw indyjskich Stany Zjednoczone by w niektórych kategorii tanich leków generycznych po prostu by tam nie było, bo Indie eksportują te generyki do Stanów. Tak samo właściwie większość w tym roku już telefonów takich jak mój, stary bardzo, ale Apple, iPhone, one jadą kiedyś jechały właściwie wyłącznie z Chin do Stanów Zjednoczonych, a teraz na rynek indyjski, w tym roku po raz pierwszy, amerykański, w tej chwili więcej już jest produkowanych telefonów Apple, które jadą z Indii do Stanów niż z Chin. W związku z tym Tim Cook albo ktokolwiek inny z tej firmy amerykańskiej poszedł do prezydenta i powiedział, no oczywiście możemy nałożyć te cła na produkty indyjskie, ale może na elektronikę to jednak nie. Więc ja jestem optymistą, jeśli chodzi tutaj o działania amerykańskiego biznesu i tego, żeby jednak w tych strategicznych obszarach współpracy jednak nie antagonizować zbytnio Indusów. I jestem przekonany, że po drugiej stronie też jest taka świadomość, tak, że dla Indii ta współpraca ze Stanami Zjednoczonymi w pewnych sferach jest bezalternatywna. Bo jeżeli mimo tego, co mówią Indusi o współpracy teraz z Chinami, nieco cieplej, to jednak jest to zawsze strategiczny przeciwnik i to się nie zmieniło z wczoraj na dzisiaj. I prawdopodobnie też Indusi sobie zdają sprawę, że właściwie jedynie systemy uzbrojenia amerykańskiego są w stanie równoważyć chińską przewagę, jeżeli chodzi o broń rakietową, o rozpoznanie morza, o zdobywanie przewagi właśnie na morzu i poprzez na przykład zbieranie informacji. Przypomnijmy, że to w Indie są półwyspem, który jest uzależniony od dostawy wszystkiego właściwie, czego potrzebuje morzem, prawda? Bo mamy na górze mamy Chiny i Pakistan, państwa albo neutralne, albo wrogie wobec Indii. Właściwie całe komunikacje ze światem istotną trzeba dokonywać poprzez ocean, poprzez morze. No i takie systemy mogą kupić właściwie wyłącznie od Amerykanów, bo systemy rosyjskie są o generację słabsze. Tak? W związku z tym ja liczę, że tutaj po prostu obie strony pójdą po rozum do głowy i po tych emocjach, które w tej chwili są po obu stronach dość takie gorące, że to obie strony znajdą sposób, żeby je znowu ostudzić. I paradoksalnie mogą pomóc w tym też Chińczycy i Pekin, ponieważ po takich różnych gestach przyjacielskich wobec swojego sąsiedztwa zawsze Chiny lubią pokazać, że jednak nie są aż tak pokojowo nastawionym państwem, jakby się wydawało, i tutaj na różnych granicach pokazują swoje pazury. Tak trzeba powiedzieć, pokazać, przepraszam, że tak mówię kolokwialnie, ale pamiętamy przecież, że filipińskie łodzie na spornych wodach na Morzu Południowochińskim są co jakiś czas przepędzane, że Japonia i Chiny są w takim konflikcie na morzu granicznym wokół wysp Senkaku, właściwie też co parę miesięcy. Są starcia większe i mniejsze właśnie na granicy chińsko-indyjskiej. W związku z tym jestem przekonany, że nikt tak dobrze nie zbliży ponownie Waszyngtonu i Indii
jak tego rodzaju wyskok chińskich sił zbrojnych. A trochę na kanwie tych ostatnich wydarzeń ostatnich dni, a trochę odchodząc od nich i żeglując w stronę większego obrazka geopolitycznego, jak się zapatrujesz na tę ideę bawełnianego szlaku i to, o czym było głośno jakiś czas temu, o budowie połączeń z Indii transportowych z Indii na Bliski Wschód, z Bliskiego Wschodu na Europę, jako takim dużym przedsięwzięciu mogącym być taką arterią komunikacyjną XXI wieku euroazjatycką, inną niż to, co budują Chińczycy w ramach One Belt, One Road, co u nas przywykło się nazywać nowym jedwabnym szlakiem. Dla nas byłoby to bardzo ciekawe, dla nas w Europie, dla nas w Polsce, tylko z dwoma zastrzeżeniami. Po pierwsze, Bliskiego Wschodu nie omijamy w ten sposób. Jakkolwiek byśmy to nazywali, czy to będzie bawełniany szlak, czy to będzie IMEC, czyli India Europe Economic Corridor, czy India Middle East Europe Economic Corridor, IMEC. No w tej chwili, w momencie, kiedy trwa wojna w Gazie i właściwie liczne wojny na Bliskim Wschodzie, no budowa takiego korytarza ekonomicznego jest trudna. Więc, ale w perspektywie, jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie się uspokoi, to oczywiście jest ten wielki projekt stworzenia właściwie drugiego Suezu, z tym, że teoretycznie te statki czy towary miałyby przepływać do Emiratów Arabskich, tam miały być przeładowywane na koleją wiezione przez Arabię Saudyjską na Bliski Wschód i stamtąd z portu w Jaffie albo w Haifie miałyby dopływać do Europy. No, na razie to trochę brzmi jak bajki o żelaznym wilku, jak patrzymy na tragedię w Gazy i tego, że Morze Czerwone jest ciągle słabo żeglowne z powodu ataków Huti, bojowników na różne statki tam przepływające. Ale wydaje mi się, że ten korytarz ma przyszłość. Być może nie tylko jeżeli chodzi o towary, ale przede wszystkim o usługi i o likwidowanie barier administracyjnych i innych biurokratycznych związanych z obrotem na tej linii. To znaczy, że nawet jeżeli towary fizycznie niewiele się zmieni, albo nie aż tak bardzo dużo w transporcie towarów, no w transporcie usług, czy też to można sobie wyobrazić, że świadczenie usług biznesowych właśnie w tym korytarzu będzie znacznie prostsze. No i liczę oczywiście na podpisanie też umowy handlowej w Indie, Unia Europejska w tym roku jeszcze. Tylko że oczywiście trzeba wynegocjować takie warunki, które będą dla obu stron do przyjęcia i atrakcyjne. I tutaj jest mój apel, jeśli mogę to wykorzystać, do też naszych rządzących, żeby podjęli z nami rozmowę i z naszym biznesem na temat tego, co nam się opłaca, a co nam się nie opłaca, żeby było zapisane w takiej umowie. Oczywiście umowa będzie między Unią Europejską a Indiami, ale będzie miała bezpośrednie skutki dla naszego przemysłu i dla różnych gałęzi będzie miała różne skutki. Więc wydaje mi się, że Indie są tak dużym rynkiem i tak ważnym, o czym wspomniałeś, że jeżeli będziemy chcąc nie chcąc nawet częścią bawełnianego szlaku, czy też tego korytarza handlowego Unia Europejska-Indie, to musimy się na to dobrze przygotować. Nie na poziomie ideologicznym, nie na poziomie blokowania, tylko na poziomie tego, jaki sektor, jak przygotować do możliwej ekspansji albo do obrony przed konkurencją z Indii. A pomówmy też o drugiej stronie, czyli o Chinach. Wspomniałeś, czy zasugerowałeś, że konflikt indyjsko-chiński wydaje ci się czymś nieuchronnym, że nie spodziewasz się, żeby on mógł zniknąć. Z czego wynika takie przekonanie i jak daleko to może zajść między Indiami a Chinami w nadchodzących latach? Konflikt, nie mówię tutaj o wojnie, mówię o tym, że to jest strukturalny konflikt w Eurazji. To są dwa wielkie państwa, każde z nich prawie ma 1,5 miliarda ludzi, tylko że ta nierównowaga sił jest zbyt duża. To znaczy Indie i Chiny Indie by chciały być na tej samej wysokości rozmawiać z Chinami,
a to jest z powodów strukturalnych niemożliwe. Tak? Bo przypomnijmy, że jeszcze na początku lat 90. Indie były właściwie o połowę mniejszą gospodarką niż chińska. Teraz to już jest 5 razy mniejsza gospodarka niż gospodarka chińska. I nawet jeżeli, o czym też piszę w niezbędniku zagranicznym ostatnim, przyspieszył wzrost gospodarczy Indii do prawie 7,8% czy 7,5% rocznie w ostatnim kwartale, to jest ciągle mniej przybyła tych dolarów w tym PKB indyjskim, niż jeżeli Chiny rosną o 4%, tak? Bo Chiny po prostu rosną te 4% od 5 albo 4 razy większej liczby niż indyjska. W związku z tym jeszcze bardzo długo, jeżeli w ogóle kiedykolwiek, gospodarka indyjska będzie kilkakrotnie mniejsza od chińskiej, a nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o stosunki gospodarcze czy polityczne, to jednak rozmiar ma znaczenie. Rozmiar gospodarki oczywiście. I druga rzecz jest taka, że Indie i Chiny mają nieuregulowaną granicę i wzajemnie roszczą sobie pretensje do ziem po drugiej stronie granicy. I żadna z tych stron nie chce ustąpić. I trudno mi sobie wyobrazić takie trwałe uregulowanie tej sytuacji bez demarkacji, delimitacji granicy. W tej chwili podpisano takie porozumienie parę tygodni temu, w którym właśnie też o delimitacji się mówi, ale mam wrażenie, że tutaj chodzi raczej o ten protokół niezgodności, to znaczy, że obie strony chcą uznać i wytyczyć w terenie taką faktyczną granicę bez uznawania formalnego tego, co jest terytorium czyjegoś państwa. Czyli chcą się umówić do tego, że wprawdzie są konflikty graniczne między nimi, ale że uznajemy, że ta linia rozgranicza te dwa państwa i że zamrożą ten konflikt na kolejne dziesięciolecie. No ale taki zamrożony konflikt przy nieustalonej granicy prawdopodobnie jest tylko kwestią czasu, kiedy znowu wybuchnie. No i jest też taka zupełnie praktyczna trzecia warstwa związana z sąsiedztwem. To znaczy dla Chin ciągle ważny jest szlak handlowy wiodący z Chin do Europy i żeby kontrolować ten szlak handlowy, one muszą budować swoje po prostu porty wojenne albo bazy wojskowe na drodze do Europy. Tak? Tech chce, że droga z Chin do Europy, mają w tej chwili taki port w Djibouti, ale w innych państwach też być może będą mniejsze lub większe bazy wojskowe chińskie. Mówi się o Malediwach, być może Sri Lanka, być może coś jeszcze. Tech chce, że ta cała droga, która idzie z Chin do Europy, też idzie naokoło Indii. No i jeżeli Chiny zrealizują ten swój pomysł, żeby mieć te swoje bazy wojskowe na Sri Lance i na Malediwach, no to ze strategii Indie są okrążone. Tak? I to jest ta sytuacja strategiczna, że nawet przy najlepszej woli z obu stron, no jest to konflikt strukturalny, to znaczy marynarka wojskowa indyjska, ale też po prostu gospodarka w ogóle indyjska nie może sobie pozwolić na to, żeby Chiny poprzez swoje bazy wojskowe nawet potencjalnie odcięli ich od świata. W związku z tym ten konflikt tlący się o sąsiedztwo, o te państwa, o których rzadziej słyszymy, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Malediwy, Seszele, będzie szalenie istotny i będą takie zmagania o to cały czas trwały. I to niezależnie od tego, że Chiny, Indie i Rosja w BRICS-ie i w Szanghajskiej Organizacji Współpracy wydadzą 5 różnych deklaracji o współpracy i nawet w niektórych rzeczywiście obszarach będą współpracować. Natomiast zwracam uwagę na to, że jeżeli Xi w czasie swojego wystąpienia na Szanghajskiej Organizacji Współpracy mówił o globalnym wschodzie, o globalnym południu, o rozwoju, głównie i o tym, że trzeba właśnie budować alternatywę wobec instytucji zachodnich. Nawet obiecał powołanie Banku Rozwojowego Szanghajskiej Organizacji Współpracy. To jeszcze Modi głównie mówił o współpracy w zakresie zwalczania terroryzmu, ekstremizmu i tego rodzaju
podstawowych takich zupełnie powodach, dla których 24 lata temu powołano Szanghajską Organizację Współpracy. Więc jakby tutaj ta perspektywa udziału tego, dlaczego Indie są w takich organizacjach świata niezachodniego i dlaczego Chiny są w tych organizacjach, też jest różna. Także z tych 4 powodów wydaje mi się, że ten strukturalny konflikt chińsko-indyjski, jak mówię konflikt, nie mówię o tym, że oni muszą do siebie strzelać, mówię o tym, że mają po prostu sprzeczne interesy. To jest powód, dla którego uważam, że ta nietrwałość tych relacji jest wpisana w nietrwałość tego, że tak powiem, rozejmu czy też ocieplenia w relacje chińsko-indyjskie. No i może 5. mały kamyczek, ale jeżeli jesteśmy już w dobie w handlowych układów i tego, że handel znowu decyduje o tym, kogo lubimy, a kogo nie lubimy na świecie, no to trzeba pamiętać, że ten bilans handlowy indyjsko-chiński jest niesłychanie skrzywiony na korzyść Chin. To jest prawie 100 miliardów nadwyżki chińskiej, czy ponad 100 miliardów nadwyżki chińskiej w eksporcie nad indyjską. W związku z tym to jest ciągle rośnie. I to jest każdy think tank ekonomiczny indyjski podaje to jako jeden z czynników ryzyka rozwoju gospodarczego Indii. Zbytnie uzależnienie od importu z Chin. To tutaj pół żartem można zapytać na koniec, czy idąc za przykładem amerykańskim, Indie nie powinny obłożyć Chin karnymi cłami w związku z tą nierównowagą. W końcu taka sama nierównowaga w handlu indyjsko-amerykańskim jest oficjalnym uzasadnieniem tych ceł na Indię nakładanych w Waszyngtonie. Być może powinni znowu skorzystać z tych samych ekspertów, ponieważ pewna część przynajmniej ludzi pracujących w administracji prezydenta Trumpa ma indyjskie korzenie, więc być może można odkurzyć paszport swój lub rodziców i doradzić drugiemu rządowi. I tym półżartobliwym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Uważam, że była bardzo ciekawa i wzbogacająca. Bardzo Ci dziękuję za Twój czas i wiedzę. Dr Krzysztof Zalewski, ekspert do spraw indyjskich i nie tylko, prezes Instytutu Bojma, członek Rady Programowej Nowej Konfederacji, był moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień do Pomówmy Realnie i codziennie na życzliwe i pełne treści ławy Nowej Konfederacji. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję.